Bardzo mi miło, dzisiaj jesteśmy w standzie firmy Ginter. Ze mną Paweł, dyrektor operacyjny. Witam Cię. Witam serdecznie. Przyjemnie mi. Powiedz Paweł, stoimy pod tablicą z napisem 15 lat i to nie jest bez powodu, że Wy tą tablicę tu dzisiaj wystawiliście. Tak, w tym roku obchodzimy 15-lecie firmy. Jesteśmy z państwem tutaj w kraju już 15 lat. Szybko zleciało, ale ten czas bardzo dynamicznie nam schodzi na rozwoju i wprowadzaniu nowych produktów. Zmieniliśmy siedzibę firmy i to 15-lecie jest do nas takim dosyć szczególnym czasem, bo wprowadzamy też szereg nowych produktów i rozwijamy się także z usługami. Okej, bo Waszym motto jest, że macie produkty doskonałe, stabilne, niezawodne i certyfikowane. Przynajmniej takie staramy się zawsze dostarczać. Natomiast mając do dyspozycji własne zaplecze tutaj produkcyjno-biurowe, silnie poszliśmy w kierunku laboratorium i certyfikujemy też czujniki. Także te wyroby, które są ogólnie dostępne, możemy dostarczać z lub później z certyfikatem. Okej, a powiedz mi, jak te czujniki zmieniały się na przestrzeni tych lat? No bo 15 to już możemy zauważyć jakieś zmiany. Zmiany są i to dosyć duże. Zaczynaliśmy od dystrybucji dużych czujników do dużych pieców wysokotemperaturowych i nasza działka tutaj w kraju bardziej się sfokusowała na czujnikach małogabarytowych do niższych temperatur. Okej. I teraz praktycznie dla całej grupy Ginter, czyli zakładów i w Niemczech, czyli w Holandii, czy w innych krajach, gdzie są nasi dystrybutorzy, dostarczamy takie czujniki kablowe, głowicowe do niskich temperatur. Okej, to opowiedz nam o nich dokładnie. Na czym polegają, co robią, jak działają i jak to jest możliwe, że Wy jakby je indywidualizujecie? Tak, to nie jest sztuką zrobić jeden czujnik, który będzie uniwersalny do wszystkiego, bo on się niestety, jak ze scyzorykiem. Tak, scyzoryk Okej. będzie dobrym narzędziem, ale w pewnym momencie jego możliwości się kończą. My tutaj dzielimy właśnie grupy czujników na różne kablowe, na głowicowe z różnymi przyłączami, czy też ze specjalnymi przyłączami maszynowymi. Okej. I siłą naszą jest to, że mając odpowiedni zespół ludzi interdyscyplinarny, bo zatrudniamy począwszy od inżynierów, elektryków, chemików i innych specjalności, jesteśmy w stanie dobierać konstrukcyjnie czujniki pod względem zakresu temperatury, odporności chemicznej, środowiskowej i tak dalej. I stąd powstają kolejne serie. Bo one są zewnętrzne i wewnętrzne, rozumiem? Generalnie, Wszelkie? generalnie czujniki są do pracy wewnątrz jakiejś maszyny, wewnątrz cieczy, tak? Natomiast te, które są dedykowane do pracy na zewnątrz, w innej atmosferze, czy w środowisku morskim, bo taką serię też mamy, Okej. to już są całkiem inne, odmienne wykonania, które też certyfikujemy. Okej, ale w środowisku morskim to znaczy gdzie? Na platformach? Na platformach, Aha. nasze czujniki pływają na statkach. Okej. To jest taka certyfikowana wersja dla warunków morskich. Posiadamy dopuszczenie DNV, Okej. wcześniej DNV-GL. To wymaga większych konsultacji za każdym razem z ostatecznym klientem. Więc tamte wymagania są dosyć szczególne, ale od tego jesteśmy. Który jest Twoim ulubionym? Chyba środkowy. Naprawdę? A The czemu? number one. To są czujniki przeznaczone do maszyn i to posiadają różne przyłącza elektryczne i tutaj trzeba się wykazać dosyć dużą czujnością i, że tak powiem, wiedzą i szybkością działania, żeby przygotować czujnik nie tylko od strony pomiarowej, ale też warunków środowiskowych, w których będzie pracował. Tutaj mając takie doświadczenie, jakie posiadamy, no, bardzo łatwo nam to przychodzi. To jest Czyli Wy musicie iść i cały czas trzymać rękę na pulsie wszystkiego, co rozwija się naokoło, każdego przemysłu, który później będzie używał Waszych czujników. Jakby Tak. nie możecie zostawać z tyłu. No tak, nigdy nie zostajemy z tyłu, przynajmniej nie staramy się tak robić. Nie, no 15 lat to wiesz. No, 15 lat pokazało też inne potrzeby. No, nie jesteśmy tylko producentem, dostawcą czujników, ale robimy też szkolenia. Okej. W nowej siedzibie, którą mamy specjalne sale szkoleniowe, gdzie rozmawiamy z naszymi klientami, nie tylko od strony teoretycznej, ale również praktycznej, gdzie, jak użyć który z modeli, jak to łączyć, żeby zachowywać odpowiedni sposób działania tego i dokładność i dłuższą żywotność. Więc Czyli bazujecie bazując na pom- swoim doświadczeniu, też kierujemy swoją wiedzę i nasze informacje do klientów, Okej, że czyli nie wasza... zawsze pierwszy wybór jest najlepszy. Okej,
Okej, czyli waszą cechą jest też dostosowanie się do tych potrzeb, tak? Jesteście elastyczni w tym, co robicie. W dużej mierze tak. Okej, super. A powiedz mi, jesteście na targach, to nie są wasze pierwsze targi, rozumiem, któreś z kolei. Czy ty widzisz jakieś zmiany na rynku, bo to są industry w Warszawie. Jak to się zmienia na przestrzeni lat? Czy my faktycznie idziemy bardziej w ten przemysł 4.0? Czy czujesz, że te wszystkie sensory zaczynają pracować, że biznes temu ufa, Tak, że chłonie? przyszłość widać, że należy do tego Industry 4.0, być może późniejszych wersji może też, 5.0, tak? wiesz? Niedługo będzie. No. Ten Industry 4.0 jest widoczny na każdym, że tak powiem, kroku. Ta globalizacja rynku to nie jest tylko wymysł teoretyczny, ładnie opisany, ale to funkcjonuje. Dostarczamy, współpracujemy od wielu lat z Wami. Wiemy, że nasze czujniki trafiają nie tylko na rynek krajowy, ale również zagraniczny. Zdecydowanie. Więc to, żeby ten produkt był odpowiedniej jakości, musi być na każdym kroku monitorowane. I to są jakby traceability jest jedną z części Industry 4.0, którą my nawet wewnętrznie musimy zaimplementować w naszym zakładzie produkcyjnym, aby być pewnym, że to, co wychodzi, spełnia Tak. te wszystkie cechy. No i dobrze, że jakby czytacie i rozumiecie to, co te wszystkie czujniki Wam przesyłają, bo ja raz słyszałam taką opinię, że my zbieramy dużo informacji z AI, tylko że nie zawsze jesteśmy w stanie ich użyć, że ta ilość informacji gdzieś tam nam umyka i cały czas idziemy w jednym kierunku, nie starając się tego rozbudowywać. Tak, nadmiar informacji też jest chaosem pewnym. Trzeba nad tym panować, posegregować. I jesteśmy obecni już nie pierwszy rok, jak wspominałaś, na targach, właśnie po to, żeby spotykać się z klientami i rozmawiać. To jest chwila, że tak powiem, wolnego dla nas czasu i dla klienta, kiedy możemy bardziej szczegółowo i bardziej swobodnie porozmawiać o tym, czego potrzebują, co możemy ulepszyć, co nowego wprowadzić. W zakładach pracy system jest jaki jest, często mamy mało czasu, pracujemy pod presją czasu i to nie wszystko udaje się przekazywać. A targi stanowią świetną platformę do tego, żeby pokazać albo różnorodność wykonań, albo podyskutować już o tym, co mamy w Tak, swojej bo to są ofercie. takie coffee table talks, nie? To wszystko się załatwia tutaj właśnie w takim przyjemnym miejscu i otoczeniu. Tak. No, tutaj ten okres pandemiczny, w którym żeśmy przechodzili wszyscy na spotkania online, tak? Też się po części sprawdził, ale nie zastępuje bezpośredniego kontaktu. No nie, no To mam jednak- nadzieję, że nie zastąpi. Tak, też jesteśmy tego zdania, też dlatego tu jesteśmy. Dobra, Paweł, to ja Ci życzę, żeby Wasze produkty dalej rozwijały się w takim tempie i żebyśmy spotkali się tutaj i będziecie mieć 30. My będziemy wyglądać inaczej, może nie lepiej, ale Wasze produkty będą wyglądać Doskonale. idealnie. Świetnie, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. miłego. Dziękuję.